Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na lipiec. I tradycyjnie sprawdzę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Później przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w jakichś relacjach. I na koniec sprawdzę czytanie na pracę i finanse. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzenia czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas będzie można wyciągnąć taką średnią z obu tych czytań. Raki i raczyce, witam Was na czytaniu miesięcznym na lipiec. I sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten czas. No dobra, już weźmy w takim razie. Tutaj, słuchajcie, sama karta chciała wyjść. No i biorę ją. A, nawet fajna. Co do Was przychodzi, co się pojawia? O, co odchodzi do przeszłości? Jak Wy się przedstawiacie w lipcu? Mam wrażenie, że... Ale to za moment. No, to jest dziwne właściwie, bo wydaje mi się, że mogliśmy się tutaj podpiąć pod energię z miesiąca poprzedniego lub tam z poprzednich tygodni, szczerze mówiąc. Jaka będzie dla Was rada? Dwójka kielichów i czego raczej nie robić, czego unikać. No dobrze. Nie zamykać się na zmiany w takim razie. Okej. Mam wrażenie, że dla części z Was może to być taki przełomowy miesiąc, szczerze mówiąc. Właśnie dotyczący zmian, na które, tak jak już wcześniej wspomniałem, część z Was może się dosłownie zamykać, wzbraniać przed nimi. Zacznijmy od tego, że z przełożenia macie kartę Królowej Mieczy, albo Króla Mieczy, to już możecie sobie odwracać tę energię. No i jest to osoba z trygonu powietrza, bliźnięta, waga lub wodnik. Nie wiem, czemu to się Wam pokazało, napiszcie mi, czy ma to sens, ale Królowa Mieczy jest w ogóle osobą, która raczej używa rozumu, aniżeli serca, zwłaszcza jeśli chodzi o podejmowanie ważnych, życiowych decyzji. Tutaj w ogóle mam wrażenie, że w tym miesiącu bardzo zwracacie uwagę na swoje zdrowie psychiczne i mam wrażenie, że również bardzo skupiacie się na relaksie, ale nie tylko takim, słuchajcie, fizycznym, żeby tutaj leżeć i odpoczywać, ale też jeśli chodzi o głowę, relaks w głowie, medytacje, modlitwy, spacery, cokolwiek, słuchajcie, Wam przyjdzie do głowy. Momento. I teraz słuchajcie, w ogólnej energii macie przepiękną kartę Słońca, która zresztą sama chciała tutaj się pojawić, pokazać. I ta karta dosłownie mówi o czymś pozytywnym, o szczęściu, o zadowoleniu, o optymizmie oraz o takim pogodnym nastroju. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że rzeczywiście ten miesiąc taki będzie, obfitujący właśnie w optymistyczne nastawienie. Ale jeśli chodzi o tę kartę Słońca, to słuchajcie, ona mogłaby mówić o takim zbyt impulsywnym, zbyt szybkim właśnie podejmowaniu decyzji i w ogóle reagowaniu pod wpływem emocji. I tutaj rzeczywiście bardzo dobrze, że Was ta Królowa Mieczy równoważy, bo gdzieś tutaj nie poddajecie się emocjom, przynajmniej część z Was, różnie bywa. I teraz zobaczcie, przychodzi do Was karta Asa Monet. Fantastyczna karta, bo
Ona mówi o nowych początkach, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, związane z pieniędzmi, o sprawy związane z edukacją, bądź w ogóle jeśli chodzi o komfort waszego życia. No to tak jakby rzeczywiście ktoś z was mógł tutaj inwestować w tym miesiącu w remont, albo mogłaby być dla was ciekawa dodatkowa praca na przykład, chociaż czytanie na pracę i finanse będzie później, ale jeśli chodzi o tego asa monet, to jak dla mnie w połączeniu z kartą Słońca i z tą Królową Mieczy, no to też tutaj może chodzić po prostu o to, że robi wam się stabilnie w głowie. No nie ma właśnie jakichś huśtawek nastrojów, jeśli ostatnio były, bo zobaczcie, ten as monet jest pokazany jako takie silne, stabilne drzewo, które rzeczywiście nie jest jakąś trzciną, która tutaj przy każdym powiewie wiatru będzie zmieniała swój bieg. Absolutnie. Tu widzę takie ugruntowanie również, jeśli chodzi o jakąś decyzję. Tak bym powiedział. W każdym razie podjęcie decyzji na tak, nie wiem o co chodzi, to napiszcie mi, ale może was rzeczywiście gdzieś zaprowadzić w coś lepszego, coś stabilniejszego. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta świata i karta świata mogłaby mówić o właśnie kończeniu pewnego etapu i rozpoczynaniu zupełnie nowego, pełnego przygód. I teraz tak, mi się wydaje, że właśnie, jako że ta karta odchodzi do przeszłości, to gdzieś może nawet nie to, że od przygód stronicie, ale od ryzyka. Podejmowania ryzyka, ewentualnie, tutaj w ogóle mam wrażenie, że w tym miesiącu wam zbyt dużo nie trzeba do szczęścia, po prostu. Nie musicie gdzieś tutaj wyjeżdżać na super egzotyczne wakacje do nie wiadomo jakiego kraju, na koniec świata, czy tam nie wiadomo gdzie, tylko gdzieś nawet jeśli okres wakacyjny, czy w ogóle lipiec będzie spędzony, nie wiem, w kraju, czy na przykład z rodziną, to mam wrażenie, że tutaj tak czy siak wam to naprawdę wystarczy. Ktoś z was może w ogóle nawet wybrać pozostanie w kraju na urlop i właśnie spędzenie czasu z rodziną, powrót do korzeni. Bardzo wam to da dużo optymizmu. Ale właśnie zobaczcie. Wy tutaj przedstawiacie się jako piątka kielichów, a ta karta przedstawia kobietę, która płacze nad 3 rozlanymi kielichami przewróconymi i nie dostrzega potencjału 2 pełnych, które są przed nią. O, tutaj jakiś pojazd potwierdza, nawet tak konkretnie, że należy dostrzec, co jest przed wami. Coś, co najprawdopodobniej będzie wam zaproponowane. Ewentualnie to, słuchajcie, może dotyczyć rzeczywiście pomysłu a propos zmiany w życiu. Tutaj te karty sugerują, że wypadałoby się temu przyjrzeć, dlatego że jest to czas, tutaj jest tak pokazane, rozstania się z przeszłością oraz gdzieś bycia tu i teraz właściwie. Nawet nie mówię o tym, że robić jakieś właśnie nie wiadomo jakie plany na najbliższą przyszłość super egzotyczne, tylko tu jest właśnie takie poczucie, jestem tu i teraz, jutra nie ma, ja czuję się świetnie, po prostu. To, co mogę zrobić teraz, to po prostu starać się zacieśniać relacje z bliskimi, ukajać swój system nerwowy, starać się gdzieś ten optymizm w sobie, jak to powiedzieć, wzniecać. Zobaczcie, w Radzie jest dla was karta 2 kielichów i ta karta przedstawia dwie dłonie splecione oraz 2 kielichy. Jest to informacja, żeby najprawdopodobniej coś przyjąć, żeby na coś się zgodzić. Ta karta sugeruje, żeby komuś wybaczyć. I w ogóle mam wrażenie, że część z was być może będzie wracała właśnie do korzeni, być może gdzieś do rodzinnego miasta na przykład, żeby się z kimś pojednać i zostawić tą trudną przeszłość za sobą. Rada jest, żeby właśnie to zrobić. Czego nie robić, czego unikać? Jest to karta 9 buław, czyli karta takiego stawiania przed sobą muru, wzbraniania się przed czymś i jest to, słuchajcie, dosłownie informacja, żeby kogoś nie odrzucać,
żeby wyciągnąć pierwszemu rękę na zgodę. Ta karta też w ogóle sugeruje, żeby wychodzić ze strefy komfortu i gdzieś ryzykować. Ok, tutaj wcześniej powiedziałem, że mało Wam do szczęścia potrzeba, ale to nie znaczy, że gdzieś tutaj nie trzeba mieć jakichś planów, ambicji i celów. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten czas. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji. O, ktoś bardzo chce się starać. Być może ostatnio było bardzo nerwowo. Jak Wy się przedstawiacie? No jest tutaj jakieś wybaczenie, jest jakieś świętowanie, być może związane z zaręczynami lub ślubem. A może Was ktoś zaprosi jako osobę towarzyszącą na ślub, na wesele. Jaka będzie dla Was rada? A to może tego dotyczyła ta zagwozdka w czytaniu ogólnym. I czego raczej nie robić, czego unikać? Sporo buław się pokazało. Buławy są związane z namiętnością, z pasją, w negatywie z taką buńczucznością, ale to zaraz. Zacznijmy od tego, że z przełożenia dla związków jest 6 kielichów, czyli karta, po pierwsze, zaglądania w przeszłość. Znowu ta przeszłość. To tak jak ktoś byłby zazdrosny o Waszego znajomego, znajomą z przeszłości. Na przykład. Jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tutaj być może ostatnio była jakaś iluzja dotycząca tego, że nie wiemy, na czym stoimy. Ewentualnie iluzja dotycząca po prostu takiego... Kurczę, ale zgubiłem wątek. Niesamowite. Chodzi o to, że... bardzo niesamowite. Być może to przez ten gorąc, bo u mnie jest 30 stopni. Słuchajcie, co ja tam mówiłem? Że iluzja dotycząca tego, że być może ostatnio było tak nerwowo, a iluzja jest, że Wasza druga połówka gdzieś tutaj daje obietnicę bez pokrycia. Zmieni, ale się nie zmienia. To tego mogła ta iluzja dotyczyć. Może. Jeśli chodzi o single, to dla Was z przełożenia 6 kielichów, czyli właśnie karta zaglądania w przeszłość lub rozmarzenia się. To jak rzeczywiście ktoś z przeszłości miałby powrócić, żeby gdzieś tutaj odnowić znajomość. Na razie nie mówię, że coś więcej. Ewentualnie gdzieś tutaj, po prostu, bo to też jest karta bratniej duszy. Mam wrażenie, że single gdzieś potrzebują w tym miesiącu, tak bardzo zwłaszcza w tym miesiącu, odnaleźć bratnią duszę, żeby mieć się z kim, dzielić problemami życia codziennego. I nie chodzi tylko i wyłącznie o przyjaciół. Nie tylko problemami się dzielić, ale też tym optymizmem, które niewątpliwie macie. Dobra. Słuchajcie, dla związków w ogólnej energii jest rycerz buław, przedstawiciel trygonu ognia, baran lew strzelec. Nie wiem, czy komu to coś mówi, ale w ogóle rycerz buław mógłby mówić o niespokojnej energii, o wybuchowej. Nawet o tym, że ktoś tutaj chciałby kontrolować drugą osobę, ewentualnie tutaj po prostu jest dosłownie zazdrość o kogoś z przeszłości. Tak bym zasugerował. Jeśli chodzi o single, to w ogólnej energii rycerz buław. To właśnie ten baran lew strzelec. Ale też słuchajcie, w ogóle tutaj może być niespokojnie, dlatego że w Waszym otoczeniu pojawi się jakiś desperat, być może z przeszłości lub desperatka.
no, który tutaj będzie bardzo chciał o Was zabiegać. W ogóle mam wrażenie, że wypadałoby sobie w tym miesiącu odpuścić szukania miłości czy bratniej duszy. Jasne, trzeba umawiać się, chodzić na randki, poznawać nowej osoby, ale gdzieś bez takiego oczekiwania, że tutaj no już zaraz na drugiej randce się w sobie zakochamy i będzie weselicho. Jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji? No, jako karta pazia monet, a paź monet to nie tylko student lub uczeń, ale też w ogóle ktoś, kto bardzo się stara, próbuje i wkłada w to serce i zaangażowanie. Gdzieś mam wrażenie, że rzeczywiście, no tutaj Wasza druga połówka może zacząć pokazywać czyny, a nie tylko mówić rzeczywiście. W sensie zaczyna czynić, a nie tylko tutaj bajać i tutaj, wiecie, mydlić Wam oczy. W każdym razie ktoś się stara. Może tak koślawo, ale tutaj trzeba dać szansę. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, no przychodzi do Was paź monet. Albo niedojrzała osoba, albo w ogóle osoba, która po prostu chce się starać o Was. I tak jak już sugerowałem, może to być ktoś z przeszłości. Ewentualnie ktoś poznany w pracy, w szkole, na uczelni, tam gdzie jest nauka lub pieniądze. Tutaj też bym w ogóle powiedział, że za bardzo część z Was chce być w związku i przez to momentami, no być może podejmujecie lub podejmowaliście w przeszłości, no takie nie najlepsze decyzje a propos wchodzenia w relacje z kimś, z osobami, których nie znaliście do końca, nie znałyście. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się w związku jako karta czwórki buław i fajnie, dlatego że jak możecie tutaj zauważyć, czwórka buław przedstawia dwie osoby w białych szatach, dwa białe gołębie, czyli no gdzieś tutaj powiedziałbym, że jest to symbol albo takiego wybaczenia, pokoju, no ewentualnie tutaj ktoś rzeczywiście ma szansę no zaręczyć się, wyjść za mąż, ożenić się lub ktoś zaprasza Was na no, wesele jako osobę towarzyszącą. Tak bym zasugerował, zwłaszcza dla relacji, które są niepewne. O, w każdym razie tutaj czujecie się pewnie i raczej jako osoby, które są adorowane. Ktoś rzeczywiście się stara. Zobaczcie, single, Wy przedstawiacie się jako karta czwórki buław i... O, słuchajcie, momento. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. To tak jak ktoś miałby wesele i chciałby zaprosić lub chciała osobę z przeszłości, z którą kiedyś coś tam było. Mam wrażenie, że po tym wspólnym wyjściu może się odnowić pomiędzy Wami uczucie, ale jeśli chodzi o czwórkę buław, to mam wrażenie, że część z singli po prostu za bardzo... no nie chcę powiedzieć, że ma zbyt wygórowane tutaj oczekiwania, ale po prostu wypadałoby się troszeczkę wyluzować, bo to zwłaszcza dla osób, które właśnie tak no gdzieś już tu i teraz chcą związku. Pamiętajcie, że no czasami trzeba z kimś się najpierw zaprzyjaźnić, żeby później tutaj uczucie się narodziło. W Radzie dla Związków karta siódemki buław, no i ta karta tutaj sugeruje, żeby coś zrobić przyszłościowego, czyli najprawdopodobniej albo wspólnie w coś zainwestować, albo rzeczywiście przyjąć kogoś za ręczynę, czy jakąś propozycję a propos wspólnego zrobienia czegoś. Siódemka buław też sugeruje, żeby tutaj działać stanowczo, jeśli rzeczywiście no, ktoś tutaj wyraża chęć starania się, to nakreślić w ogóle jakieś zasady, co tam ostatnio nie działało. Nie to, że na zasadzie będę się starał, albo będę się starała. Dobra, ale no co będziesz robił? Co konkretnie? Codziennie kwiaty? Czy codziennie kawka do łóżka? No nie wiem, co tam, słuchajcie, lubicie. A może w ogóle odzywanie się z szacunkiem. W Radzie dla singli siódemka buław, słuchajcie, ta karta sugeruje, żeby raczej patrzeć w przyszłość, albo może nie inaczej, bo tutaj wcześniej mówiłem w ogólnym czytaniu, że jesteście tu i teraz. O!
zamykać etapy z przeszłości, nie pozwalać powracać komuś, ale też, słuchajcie, jest taka informacja, żeby nie zwlekać zbyt długo z odpowiedzią, zwłaszcza jeśli ktoś was tutaj zaprosi na weselicho na przykład, albo ktoś chce was adorować tutaj. Wypadałoby gdzieś powiedzieć nie od razu stanowczo, jeśli tego nie czujecie, bo trudno się później będzie z tego wykaraskać. Czego nie robić, czego unikać w relacjach? Karta głupca. Słuchajcie, kolejny motocykl, ale głupiec tutaj mógłby sugerować, żeby właśnie nie było tak, że machniemy ręką, wszystko będzie super, albo to ja się teraz staram, ale co? Jak się starasz? O co chodzi? Wiecie, tak ustandaryzować to wszystko, mam wrażenie. Taka jest informacja, żeby nie robić głupot po prostu. Też mam wrażenie, żeby w tym miesiącu nie przepłacać za jakieś podróże. Może wypadałoby to odłożyć w czasie, w sensie wspólne podróże. Czego nie robić, czego unikać dla singli? Słuchajcie, unikać głupca, czyli karta zerowa. Nie dawać po prostu komuś z przeszłości kolejnej szansy. Nie odnawiać tej relacji, chyba że macie na tyle poukładane w głowie, że gdzieś tutaj od razu sobie nie zaczniecie wyobrażać wspólnej przyszłości. Jeśli ktoś się odezwie, to nie znaczy, że już ma jakieś konkretne zamiary. Czego nie robić, czego unikać? Słuchajcie, też powiedziałbym zawieranie znajomości podczas zakrapianych imprez, dlatego że jak jest zakrapiane coś, to wiadomo, że percepcja może się zmienić. Co tam w pracy i w finansach? Jaka będzie dla was ogólna energia? O, super. Co do was przychodzi, co się pojawia? Co odchodzi do przeszłości? Słuchajcie, znowu to powiem. Może jest taka sytuacja, w której jest stabilnie, bezpiecznie, ale nierozwojowo. Na przykład jak wy się przedstawiacie? O, słuchajcie, macie dwie królowe monet i kielichów. Jaka będzie dla was rada? Wiecie co, mam wrażenie, że as kielichów. Słuchajcie, mam wrażenie, że macie taki dar leczenia sporów, gdzieś ukajania innych. W ogóle mam wrażenie, że wasz taki optymizm i dobra energia, dobry nastrój bardzo się innym udziela i pracuje się przyjemnie w tym miesiącu, ale czy to wystarczy, żeby zostać w tej pracy? Bo być może taki optymizm, dobra atmosfera może wam zasłaniać to, że na przykład już się nudzicie w pracy albo że potrzebujecie wyzwań. Słuchajcie, niezłe czytanie. Naprawdę. Zobaczcie. Z przełożenia jest karta Pazia Kielichów, a Paź Kielichów, zwłaszcza w tej talii, to jest zaskoczenie, to jest jakaś propozycja, coś nieoczekiwanego. I wydaje mi się, że rzeczywiście miłe zaskoczenie tutaj będzie. Najprawdopodobniej związane z przeniesieniem się do innego działu lub wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, co jeszcze nie znaczy, że od razu już tutaj zmieniacie pracę. Nie, spokojnie. Słuchajcie, jeśli chodzi o ogólną energię, to macie tutaj kartę Królowej Monet z kolei i Królowa Monet jest nazywana Małą Cesarzową. Ona tutaj ewidentnie jest fantastyczną przywódczynią, ona tutaj wie, jak zarządzać swoimi pieniędzmi, wie, jak zarządzać innymi i jak tutaj delegować zadania, wiadomo. Ta karta w ogóle gdzieś mogłaby też sugerować stabilizację na gruncie finansowym, ale też kreatywność. To tak jakby propozycja czegoś nowego lub myśl o czymś innym
miałaby sprawić, że będziecie musiały otworzyć swoje horyzonty w nowej pracy, bardziej kreatywnie działać. No i dla części z Was to może być za dużo. Zobaczcie, przychodzi do Was karta diabła, a diabeł, to jest karta sugerująca jakąś kontrolę lub, nieumiejętność wyjścia z sytuacji, jakieś kajdany. I teraz tak, nie mówię, że jest coś złego. Chodzi o to, że, klasyczny przykład. Jest w pracy w porządku, jest stabilnie, jest bezpiecznie, nawet jest przyjemnie, ale trochę nudno. Nie widzę tutaj swojej przyszłości, nie widzę rozwoju, ale gdzieś nie podejmuję działania, żeby to zmienić. Karta diabła też w ogóle sugeruje, że nie szczędzicie w tym miesiącu na przyjemności cielesne, cokolwiek dla Was to znaczy. Co odchodzi do przeszłości i właśnie zobaczcie, jest to karta 9 monet, 9 buław, która chyba już tutaj wcześniej się pojawiła. No i ona dosłownie właśnie sugeruje, że trzeba by było się tutaj otworzyć i kreatywnie zadziałać. Tutaj wówczas mam wrażenie, że bardzo możecie zaimponować swoim przełożonym pracodawcom, ale w ogóle następuje tutaj jakieś takie uwolnienie przepływu, zwłaszcza dla osób, które wcześniej nie miały pracy lub nie mogły znaleźć nowej. Tu jakieś oferty zaczynają się pojawiać. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako królowa kielichów albo król kielichów, to już możecie sobie odwracać. Słuchajcie, czy jest taka możliwość, że ktoś ma romans w pracy i przez to czuje się jak w kajdanach, ponieważ nikt o tym nie wie, ale troszeczkę obawiacie się, że ktoś się domyśla? Takiej rzeczy nie robić, proszę, ale to do części z Was. Królowa kielichów to rak, skorpion, ryby. I powiedziałbym, że jesteście w swojej energii. Wiecie, co robić z pieniędzmi. Raczej je macie i powiedziałbym, że tutaj też nawet jeśli chodzi o inwestycje, zwłaszcza w urlopy, to jesteście w stanie się wstrzymać lub coś przełożyć i to nawet by było dobrze. Zobaczcie, w Radzie jest karta Asa kielichów, a As kielichów, piękna karta, naprawdę, zwłaszcza w tej talii i ta karta, sugeruje nowy początek, czyli gdzieś wypadałoby zaryzykować zmianę, ale nie mówić dookoła o tym, że w ogóle planujecie, myślicie lub macie jakieś tam rozmowy w innych firmach, bo tutaj rzeczywiście za dużo osób dookoła Słyszycie? Ale przygazował. No właśnie, potwierdzenie, że za dużo osób mogłoby się tym interesować i nawet zazdrościć. I to mogłoby niedobrze wpłynąć na przebieg rozmów. Czego nie robić, czego unikać? 6 buław, nie dzielić skóry na niedźwiedziu, czyli też właśnie, nie mówić tutaj wszystkim dookoła o swoich planach na wydawanie pieniędzy, czy o swoich planach na, tutaj rzeczywiście branie udziału w rozmowach kwalifikacyjnych. Ta karta też w ogóle sugeruje, żeby coś tutaj odpuścić sobie w tym miesiącu, żeby móc zrobić to lepiej, może w następnym lub na jesień. A propos jakichś dalekich, dłuższych wakacji. Na razie, tak jak pamiętacie w ogólnym czytaniu, dużo Wam do szczęścia nie trzeba. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wówczas pomożecie mi w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.